Z tymi wszystkimi trudnościami adaptacji, która tworzyła się w trakcie prób, zbliżyliśmy się do premiery. No ale i tutaj czekały nas same zaskoczenia. Tuż przed premierą okazało się, że aktor, który gra kapitana Lebiatkina, postać taka szemrana, pijaczka, nagle przestał przychodzić na próby, bo podobno gdzieś właśnie zaginął. Więc myślę sobie, no to już za daleko się ta sprawa posuwa, jeżeli aktorzy do tego stopnia się łączą, że tak powiem, z postaciami. Wielkie kłopoty, wielkie konflikty. Tu Wojciech Przoniak ogromnie mi dopomógł, który bardzo stał po mojej stronie, bardzo i fantastyczną tworzył rolę właśnie tego rewolucjonisty, w cudzysłowie, Wierchowiejskiego, dlatego że w rezultacie opowieść cała miała dlatego taką siłę, że to była historia o rodzice i dzieci. Rodzice, którzy reprezentują tą starą Rosję ze wszystkimi konsekwencjami, z całym tym zakłamaniem, i młodzi, którzy dążą za wszelką cenę, żeby stworzyć nową sytuację i, jak mówi Wierchowiejski, zwali się o Rosji, zwali się ta stara Buda. Nie, mówi jeszcze inaczej. Mówi najpierw pożary i zgliszcza, a potem zwali się stara Buda i wzniesiemy gmach ze stali. Muszę powiedzieć, że to były prorocze słowa, no bo Stalin wzniósł gmach ze stali w postaci Związku Radzieckiego, a oni tylko, że tak powiem, potrząsali tym gmachem starej Budy, systemu carskiego. Ale nim te słowa padły ze sceny, zbliżyliśmy się do premiery, a sztuka zaczynała się od części, która nie jest immanentnie nie znajduje się immanentnie w tekście Biesów. Mianowicie Dostojewski napisał jeszcze jeden rozdział, który się nazywa Spowiedź Stawrogina. No ale ponieważ bardzo tam pojawia się obyczajowo, jak na tamte czasy, wydarzenie bez precedensu, mianowicie Stawrogin opowiada, jak zgwałcił małą dziewczynkę. W związku z tym ten rozdział został wyjęty z Biesów i ukazał się wydrukowany osobno, a powieść bez. No ale żeby powiedzieć, kim jest Stawrogin, rzecz jasna, Dostojewski po to napisał, że taka postać ma przewodzić tej nowej Rosji. On ma być nowym carem. W związku z tym odnalazłem ten rozdział i z niego zrobiłem początek przedstawienia. Spowiedź Stawrogina to jest pierwsza scena. No ale Stawrogin nie spowiada się samemu sobie, tylko spowiada się, mówi to do osoby duchownej. No to sobie pomyślałem, że najlepiej będzie, że on będzie się spowiadał do widowni, a ta osoba jako przedstawiciel nas, którzy słuchamy tego i mówimy, no nie, niemożliwe, ktoś musi przerwać, wchodzi z widowni. I tak się stało. Jeden z bardzo znanych aktorów starszego pokolenia grał właśnie tego rozmówcę Stawrogina. I na generalnej próbie, na której przyszło trochę młodej widowni, zaczęło się fantastycznie. Bardzo Jan Nowicki z temperamentem i z taką gwałtownością i z taką desperacją wypowiedział początek tej spowiedzi. Podniósł się Aleksander Fabisiak, który grał właśnie jego rozmówcę, i powiedział, że on samego siebie okłamuje. Wszedł na scenę z widowni.